Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam w następnym dniu na wyspie Gili Meno. Czekamy właśnie na gościa, jest godzina 7:25 rano i czekamy na typka, który po nas tutaj na plaży właśnie za chwilę powinien przypłynąć, odbierze nas i płyniemy zwiedzać jakieś tam podwodne światy niby. Jest tutaj jakiś taki słynny krąg, jakiś figur pod wodą i płyniemy tam zobaczyć. Zobaczymy, może popływamy z jakimiś żółwiami i jeszcze jakieś miejsce odwiedzimy i to się wszystko będzie działo o 7:30 rano, czyli za 5 minut. Zapraszam serdecznie na odcinek, życzę miłego oglądania. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzionek będzie naprawdę spoko, ale patrząc w górę, nie jestem tego taki pewny, jeżeli chodzi o pogodę, bo wygląda, jakby miało coś padać. Padało w nocy, jak wstałem i wyszłem na zewnątrz, czy wyszedłem nawet, to widziałem, że jest po prostu mokro. Także mam nadzieję, że nie będzie już padać także przez dalszą część dnia. Oglądajcie. Jest już nasza łódka, gdzieś tutaj przypłynęła i idziemy zobaczyć, gdzie to. A to jest tędy, a to jest ten tutaj ziomeczek z fajeczką i w białej czapeczce. Powiedział, że gdzieś startujemy stamtąd, więc idziemy. Tu jest jedna fajna rzecz, którą chciałem wam pokazać. No nie ma dzisiaj gościa akurat, który by przy tym pracował, ale wczoraj, jak byłem, to tutaj jakiś ziomek dłubał w tej łodzi. Fajnie to wszystko tak od podstaw on tutaj buduje i jeden człowiek sam był tutaj. I czy ten sam jeden człowiek wykonał taką pracę, zbudował taką dużą łódkę? No myślę, że tak. Oni tutaj trudnią się tym budowaniem łodzi, no ale ta to już tutaj rozmiarowo jest naprawdę spora. Obejrzmy ją z bliska, nawet tutaj sobie podejdziemy, żeby to zobaczyć. I wczoraj ziomek, co on robił? Wczoraj ziomek tutaj wbijał jakby jakieś gwoździe, tu nawet to widać, na drugą stronę i tu je tak zabijał, nie? Wszystko wykonane z drewna, a spód jest taki z metalu, nie? Z takich płyt. No może przyczaimy go później, teraz trzeba iść. Może przyczaimy ziomeczka, jak akurat coś tam robi, jak wrócimy. Zobaczymy. Nasza cała wyprawa dzisiejsza ma trwać około 2 godzin. A mamy jednak tutaj 2 osoby, a nie jedną. Trzeba wejść do wody, trzeba się pomoczyć. No jest tutaj płytko, żeby dotrzeć na tą łódkę, ale ja idę w sandałach. Nie będę po tym dnie kamienistym tutaj chodził. Natalia, jak to Natalia pewnie... Oj, a jak? Idzie bez klapek. Zapraszamy więc z nami, a płyniemy taką łupiną, taką oto skorupą, to pewnie będzie troszkę bujać. A niech buja. To co? Łazimy. Yeah, perfect. Thank you. Gościu mówi, uważaj na głowę. A ja już jestem przyzwyczajony. Chyba nie dam zrobić się drugi raz w jajo, jeżeli chodzi o walnięcie się w głowę na takiej łodzi, bo już 2 razy się ostatnio rypłem. Potrzebna pomoc jest. Co, źle bez klapek? No boli. Trzeba było w klapeczkach śmignąć. Natalia idzie jak po linie, się wygina. No jeszcze metr. Jesteś prawie na łodzi. Jeden pan tutaj idzie po kotwicę, a drugi pan nas tutaj z fajeczką ładnie wypycha i za chwilę wypływamy. No miał odpalić od pierwszego na wideo, a nie chce. O, podpompuje pan trochę paliwa. A tu jest zbiornik taki na wierzchu. Nie ma nic ukryte. No i teraz pójdzie. Prawie. No jest blisko. Dawaj. Odpalił. Pięknie. Mamy to. Właśnie założyliśmy sobie takie większe kapcie
No troszeczkę takie ciasnawe są, ale to jest niby numer 45. Ale tak to tutaj wygląda. Zobaczcie, Natalia też ma takie kapcie. I płyniemy łupiną na miejsce. A gdzie płyniemy teraz, to nie wiem. What place we going to first? Snorkel. With the turtle, yeah? With the turtle. A. Czyli płyniemy sobie popływać z żółwiami, proszę Państwa. Zobaczymy, czy nam się uda jakiegoś znaleźć. No, łupina daje radę, ale fale są. Widać zresztą. Nie jest takie spokojne dzisiaj to morze. Zobaczcie. Tak to wygląda. Ziomeczki, zobaczcie. Czysta, przejrzysta woda. No ja mam kamerkę akurat tutaj w media mood, także nie mogę jej wyjąć z tej oprawy, bo mam tak skręconą ją, a potrzebowałbym śrubokręt, żeby to rozkręcić i wziąć kamerę pod wodę. Ziomeczki, muszę zdać relację, jakoś lepiej mi się snorkluje bez tych kapci. I powiem tak, na początku jak byliśmy w pierwszym miejscu, Natalia widziała dwa takie ogromne żółwie, a ja przed chwilą, jak zatrzymaliśmy się w lepszym miejscu, gdzie było bardziej spokojnie, woda była spokojniejsza, widziałem, wszyscy w sumie widzieliśmy tego jednego ogromnego żółwia. I słuchajcie, znalazłem klucz, którym mogę otworzyć ten taki pojemnik, że tak bym powiedział, na kamerę, ale jak go otworzyłem, zapomniałem, że nie mam tej części bocznej na kamerę, żeby nałożyć, że jak ją wyciągnę z tego opakowania i nałożę tą część, to wtedy mogę iść z tym pod wodę sfilmować. No a teraz to, co trzymam w ręce, no to się niestety nie da. Może jeszcze spróbujemy jutro raz gdzieś zasnorklować i wtedy się przygotuję lepiej, wtedy przygotuję kamerę na jakieś zdjęcia i filmy podwodne. Wtedy by było znacznie lepiej, nie? A tutaj to jest tyle, co mogę zrobić. A teraz przybyliśmy do miejsca, gdzie nazywa się Ogrodem Rafy Koralowej. I idziemy na dół. Ziomeczki, wracamy na bazę, wracamy do hotelu. Bardzo fajnie się snorklowało. Dużo żeśmy zobaczyli. I co? I się bardzo rozpadało, także trzeba wracać i może powtórka z rozrywki jutro. Zobaczymy, jak zresztą wyjdzie, ale dzisiaj idziemy na śniadanie, bo jeszcze śniadania nie jedliśmy, także fajnie, polecam. Snorklowanie, świetna zabawa. Tak oto wygląda pogoda teraz, proszę Państwa. Jest po prostu deszczowo. Troszkę, nie za dużo, ale jest. No i zmieniły się trochę fale. Już się zrobiło tak bardziej nie ślisko na wodzie, ale tak górkowato się zrobiło. I płyniemy. Zobaczcie sobie, tam w oddali jest jeszcze troszkę łodzi, ale w ciągu dnia, gdzieś tak od godziny 10, 11, naprawdę bardzo dużo ludzi przypływa. I największe wrażenie na mnie zrobiło co? A, to powiem później. Powiemy o tym później z Natalią oczywiście. Ziomeczki, jesteśmy w hotelu. Idziemy zjeść śniadanie, ale zobaczcie, jak teraz leje. No nie ruszamy się na chwilę obecną nigdzie, tylko zjemy sobie śniadanie. Kochani, zrobiła się fajna pogoda. Bierzemy rowery i jedziemy dzisiaj w drugą stronę wyspy. Jedziemy tam. Wczoraj byliśmy w tą stronę, a dzisiaj jedziemy w tą. Zobaczymy, co tam dokładnie jest, co można zobaczyć, gdzie można się zatrzymać, co można zjeść i wypić, jeżeli coś będzie oczywiście po drodze. To ruszamy. Zobaczcie, to jest ta łódka, gdzie byłem tutaj wcześniej i kolesie coś tutaj sobie dziubią, coś robią. Obiecałem, że ich dopadniemy i ich dopadliśmy, a upuszczają wodę, bo trochę zalało. A co dzisiaj będą robić? How much does it cost to make a boat like this? Very expensive. 250 million. 250 million. Yeah. Okej. Pan mi mówił, że zrobienie takiej łodzi kosztuje 250 milionów indonezyjskich rupii, co jest równe 14,5 tysiąca euro. Ponad 15 tysięcy dolarów, coś koło tego, nie? Także nie jest taka zła sumka za taką łódź i ta łódź będzie używana do przewozu, do transportu ludzi z Lombok na te tutaj okoliczne wyspy.
Znajdujemy się prawie że na południowej części wyspy, a tu jest takie miejsce, gdzie jest napisane tutup. Czyli co? Tutup, tup, tup, tup? Ha. Enjoy, don't steal, czyli delektuj się, baw się tym wszystkim, rozkoszuj się, ale nie kradnij. Patrzcie, naturalny pumyks. Fajnie. O, i tu jeszcze basen mają w środku. Miejsce nazywa się Ryan Cafe, tylko tu nikogo nie ma, oprócz nas. Jakaś łódź jest tylko przywiązana, ale musimy sprowadzić rowery i idziemy wzdłuż plaży, gdzieś tamtędy pójdziemy. Kochani, zobaczcie, zmieniłem okulary. Postanowiłem, że będę nosił teraz pomarańczowe okulary. Widziałem w wodzie dzisiaj, jak snorklowaliśmy rybę taką fajną niebieską i miała taki pasek pomarańczowy, właśnie jak te tutaj okulary. I stwierdziłem, że ja też dzisiaj będę właśnie pomarańczowy. Jedyne czego żałuję, nie udało mi się znaleźć tego takiego paseczka zabezpieczającego na kamerę. Jak wyciągam go z pudełka, moją GoPrówkę, no to powinienem ten paseczek tam wsadzić, żeby była wodoodporna tam z boku, gdzie jest właśnie bateria. No i tego nie mam. Podejrzewam, że ten kawałek został albo w Polsce, albo w Irlandii i tego kawałka mi brakuje do sfotografowania bądź sfilmowania tego podwodnego świata dla Was. No ale cóż, zrobię to gdzieś w następnej wyprawie, następną wyprawę gdzieś jak będziemy organizować taką wyspiarską, to wtedy przygotuję się i kupię sobie nawet pływak na kamerę, żeby kamera mi nigdzie nie zatonęła, bo jak zatonie, to tragedia narodowa by się działa, by musiał wsiadać na jakąś rybę podwodną i powiedzieć: rybo, wieź mnie, bo zgubiłem moją GoPrówkę. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to, miejsce nazywa się The Irish Beach Bar and Restaurant. Nawet Irlandczycy znaleźli swoje miejsce w Indonezji. Co chwilę te rowery trzeba pchać, bo tu zakopać się idzie. Mimo że mamy opony terenowe, to i tak się zakopujemy tym. A do miejsca, do którego jedziemy, zostało nam jeszcze jakieś 150 metrów. Fajnie cisza i spokój. Wyspa idealna do odpoczynku. Wyspa jest nazywana wyspą właśnie Honeymoon Island. Tak się nazywa. Na miesiąc miodowy. Wyspa dla zakochanych. A dzisiaj są walentynki. Także my spędzimy wieczorem sobie walentynki już bez kamery. A Wam, drodzy widzowie, życzymy wszystkiego dobrego. I Happy Valentine's Day, jak to mówią. Bagno, panie. Bagno. Tutaj jest Bagno di Gili się miejsce nazywa. Trafiliśmy we właściwą miejscówkę. Na razie Wam pokażę, jak wygląda część wypoczynkowa tej miejscówki. Można się tutaj wygodnie rozłożyć i mamy dostęp do plaży, a na plaży słońce smaży. Pięknie. Dobra, wystarczy, idziemy jeść. Idziemy zobaczyć, co mają. Na razie sobie zakąsimy jakiś deser, żeby później móc zakąsić lunch albo jakąś kolację. Może połączymy to razem. Zapraszam z nami. Zobaczcie, jak tutaj jest. Tu już ktoś zamówił jedzenie. I to przepięknie tutaj wygląda. Zobaczcie, jak pan sobie tutaj coś robi. Ale muchy. Wszędobylskie muchy. To jest właśnie minus tego miejsca. Dobra, bierzemy menu i zasiadamy. Co się okazało? Okazało się, że nie zjemy, bo tutaj trzeba mieć rezerwację, proszę Państwa. Przybywając z Lombok dzień wcześniej trzeba sobie zarezerwować tą miejscówkę, żeby móc spędzić tutaj w ogóle czas, żeby móc spędzić czas gdzie? W bagnie. Hejka, a teraz ja Wam opowiem moje wrażenia po snorklingu. Było naprawdę nieziemsko. Mega Wam polecam, jak będziecie w Indonezji, wyspy Gili. Tutaj jesteśmy akurat na Gili Meno. Rewelacja. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, takiego świata podwodnego i tych żółwi i tylu rodzajów ryb. Naprawdę byłam wzruszona tym wszystkim, co tutaj się działo. Mieliśmy nawet naprawdę super przewodnika, więc pokazał nam to wszystko z jak najlepszej strony. Ja też się bałam nurkować z rurką, bo zawsze ją zostawiałam, tylko okulary i nabierałam powietrza, a on też tak, ktoś nas tak uspokoił.
Powiedział, że będzie nam tak wygodniej z tą rurką, że się tak nie zmęczymy. No mega fajnie, naprawdę zajebiste doświadczenie. Polecam każdemu i polecamy też tego pana przewodnika, który z nami był. Naprawdę super gość. No ale zobaczenie właśnie tych żółwi na żywo, jak one sobie w tym środowisku naturalnym pływają, to jest naprawdę niesamowite. Wyszukiwanie właśnie tych zwierząt, mi się to bardzo podoba. A nie, że idzie się w jakieś miejsce, gdzie one na pewno będą i w ogóle tutaj oczywiście są te miejsca takie wyznaczone, gdzie one najbardziej przebywają, ale no mega. Naprawdę i te rafy, jakie robią wrażenia, te ryby. Powtarzam się, ale było naprawdę cudownie. Pięknie powiedziane, Natalia, dziękujemy za Twoją szczerą, jak zawsze, opinię. A tutaj chciałem pokazać Wam, gościu z laminatu tym razem robi sobie łódź. Jest to bardzo trujące, ale wymaga, z tego co widzę, ogromnego nakładu pracy. No bo tak, kiedyś robiłem coś przy laminacie i to nie jest faktycznie dobre dla zdrowia człowieka. Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał. Tyle powiem. Siedliśmy sobie w innym miejscu. Miejsce nazywa się Manor House. Dla mnie wjechało brownie, ciasto czekoladowe z lodami, to co lubię najbardziej. A Natalia ma tutaj brule z dragon fruitem, ze smoczym owocem. Należy nam się. A co? Wakacje są. Pracujemy. Znaleźliśmy jezioro na wyspie, proszę Państwa. Zastanawiałem się, czy można pojechać tędy rowerem. Nie wydaje mi się, że jazda rowerem, a nawet chodzenie po tych deskach, to jest good idea. Wygląda, że to jest no trochę kiepsko tutaj, jeżeli chodzi o stabilność tego. Chociaż może i dałoby się iść, ale trzeba by było iść po tych szwach tutaj. No, ja bym temu i tak nie ufał. Niebezpieczne. No, ja bym nie ufał tym deskom tutaj. No, może z Twoją wagą no problem, ale z moją dużą masą to jest problem. Wiesz, o co chodzi, nie? Co? Trzeba schudnąć. Nie trzeba schudnąć, trzeba dobre deski tu dać. I będzie trzymać i nawet i 150-kilowego albo i 200-kilowego turystę. Nie no, gdzie? Polishman Travel by nie wszedł, no co wy? Pewnie, żeby wszedł. I wszedł. Kochani, zobaczcie, Polishman Travel zakupił sobie taką torebkę na telefon z tego względu, że nie mogę uruchomić kamery, żeby pokazać Wam jakieś zdjęcia pod wodą. To kupiliśmy takie coś na testy. Było napisane, żeby przetestować to w zlewie. Zalać to wodą, niech sobie poleży 30 minut i zobaczyć, czy nie przecieka. Ale Polishman Travel od razu bierze to na testy, wrzuca telefon i idzie tam, to wrzuca po prostu do wody i coś nakręcimy, zobaczymy, czy to nie przemaka, główienko. Jak widzicie, telefon działa i wlazłem z nim do wody, nic nie przecieka, wszystko jest w porządku, tylko widoczność była tutaj kiepska, żeby sobie sprawdzić z brzegu, ale jest. Ogólnie gitara, ważne, że nie przecieka, ważne, że działa. Teraz wiemy, że możemy sobie taką torebeczkę wziąć do wody z telefonem i spokojnie sobie nagrywać pod wodą. No bo działa, fajna rzecz. Ziomeczki, dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za to, że oglądaliście. Życzymy Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego na te tutaj walentynki, a my wybieramy się zjeść walentynkową kolację. Na razicho, do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!